Ostatnim koronowanym papieżem był Paweł VI. Liturgia, która odbyła się na placu Świętego Piotra w dniu 30 czerwca 1963 roku, była wyjątkowa nie tylko ze względu na miejsce jej sprawowania oraz uproszczenia wprowadzone względem zwyczajowego ceremoniału, ale też z uwagi na tiarę, którą koronowano biskupa Rzymu. Do dziś sposób wykonania tej papieskiej korony, w prostym i nowoczesnym stylu, potrafi podnieść temperaturę niejednej dyskusji, również wśród znawców sztuki i rzemiosła. Niewątpliwie tiara Pawła VI wyróżniała się na tle potrójnych koron papieskich używanych przez wcześniejsze stulecia. Koronacja Pawła VI została wyznaczona zaledwie na 9 dni po jego wyborze na tron Piotrowy. To niewiele czasu na przygotowanie dzieła sztuki, jakim niewątpliwie jest tiara biskupa Rzymu. W imieniu wiernych archidiecezji mediolańskiej tiarę sfinansowała Wspólnota Miejska Parafii Mediolańskich. Dzieło zostało powierzone już wtedy słynnej szkole Fra Angelico. Prace były intensywne, o czym świadczą zachowane szkice i projekty tiary. Niemniej wybór padł na najbardziej nowoczesny i jednocześnie najbardziej surowy pomysł. Tiarę wykonano ze srebra i metalu o teksturze florenckiej. Posiada ona w rzeczywistości nietradycyjne 3, ale 4 korony, 3 złote pasy wysadzane drogocennymi klejnotami oraz pas z 24 pozłacanych metalowych lilii, każda również z klejnotem. Tiarę wieńczy pozłacany krzyż. Posiada ona również zwyczajowe wstęgi z jedwabiu obszyte złotem, przyozdobione perłami i zakończone frędzlami. Na obu jest wyszyty herb Pawła VI. Kamienie z 3 złotych pasów mają nieprzypadkowe kolory. Dolne są białe i symbolizują wiarę, środkowe są zielone i symbolizują nadzieję, zaś te umieszczone najwyżej mają kolor czerwony i oznaczają miłość. Ponadto lilie użyte na podstawie odnoszą się do lilii znajdujących się w herbie Montiniego. Wraz z białymi kamieniami symbolizują one czystość oraz nawiązują do utrwalonej w średniowieczu palety papieskich kolorów. Papież nosi się na biało, ponieważ jest na ziemi wikariuszem samego Chrystusa. Widać więc z jednej strony liczne nawiązania do tradycyjnego kanonu, z drugiej próbę innowacyjnego pogięcia tematu z punktu widzenia artystycznego. Jak jednak zostało wspomniane, tiara papieża Pawła VI mogła wyglądać znacznie inaczej. W archiwum mediolańskiej szkoły Fra Angelico przechowywane są szkice, które powstawały w czerwcu 1963 roku. Obok projektów bliźniaczych do finalnego, rozważano również pomysły bardziej zakorzenione w tradycji, były one jednak wyraźnie mniej liczne. Szkice zostały zaprezentowane w 2022 roku podczas wystawy zatytułowanej Święte Znaki. 100 lat szkoły Fra Angelico zorganizowanej w Mediolanie. Oto jak mogła wyglądać tiara papieża Pawła VI. Prezentowane szkice wskazują dość wyraźnie, że szybko zdecydowano się na konkretny kształt tiary, szerszy dół, podłużny kształt, 4 rzędy koron, odchodzący od baroku, ale historycznie również uzasadniony i więcej czasu poświęcono na dopracowywanie szczegółów, rodzaj koron, zdobnictwo, dobór kamieni szlachetnych itd. Można więc stwierdzić, że artyści ze szkoły Fra Angelico zrealizowali własny i konsekwentnie dopracowywany pomysł na wykonanie papieskiej tiary. Ostatniej, której użyto do koronacji biskupa Rzymu.